Cześć, to znowu ja, Mariusz, a dzisiaj prawdziwa gratka dla miłośników irlandzkiej whisky Bushmill, dlatego że przygotowałem dla Was zestawienie aż 7 wypustów z tej destylarni, od tych najbardziej popularnych, takich jak Bushmill Black, po te mniej znane jak dwie edycje, czy dwie whisky z edycji Causeway. Ale tworząc ten materiał zależało mi na tym, aby te butelki były i łatwo dostępne i żebyście nie musieli się głowić skąd je zdobyć, więc w zasadzie każdą z tych pozycji dostaniecie czy to w sklepie stacjonarnym, czy online. No a na końcu tego filmu ułożę te butelki od moim zdaniem najmniej ciekawych do tych najbardziej ciekawych, aby trochę ułatwić Wam robotę i jeśli zastanawiacie się nad zakupem którejś z nich, to żeby pomóc Wam i żebyście wiedzieli, w którą stronę macie skierować swój wzrok. Zaczynajmy. Destylarnia Bushmills chwali się tym, że jest najstarszą licencjonowaną destylarnią na świecie. No i chwali się tym oczywiście na butelkach, pokazując datę 1608, bo to w 1608 roku niejaki Sir Thomas Phillips, ówczesny gubernator, landlord regionu, w którym dzisiaj jest destylarnia, otrzymał od samego króla Jamesa I pozwolenie na destylację whisky. No i oczywiście, jak sami widzicie, już wtedy można było dzięki relacjom dostać różnego rodzaju możliwości biznesowe, które pewnie w innych okolicznościach trzeba było inną przysługą zwrócić. Tak mi się przynajmniej wydaje. Tak czy siak, sama destylarnia, którą możemy oglądać chociażby na banknotach irlandzkich, powstała pod koniec XVIII wieku, no i do dzisiaj działa nieprzerwanie. Swoją drogą, znając historię różnych destylarni, mam takie przekonanie, że Bushmills miał bardzo dużo szczęścia w swojej historii, dlatego że ona operacyjnie, w sensie ta destylarnia operacyjnie nigdy nie przestała działać. Oczywiście, jak każdy producent alkoholu miał swoje wzloty i upadki. Co ciekawe, Bushmills nawet kilkukrotnie ocierał się o bankructwo, ale nigdy nie przestawał pracować, bo zawsze w jakiś sposób przychodzili mu z pomocą zamożni inwestorzy, którzy wyciągali go z tarapaku. Tą whisky znajdziecie w zasadzie bez problemu w każdym osiedlowym sklepie z robalem i kosztuje około 100. I jako, że jest to blended whisky, oznacza to, że mamy tutaj do czynienia z whisky typu single malt, czyli whisky wyprodukowaną w jednej destylarni w 100% ze słodowanego jęczmienia, no i oczywiście w miedzianych alembikach, oraz whisky typu grain, czyli whisky różnego rodzaju zbóż. W tym wypadku może to być kukurydza produkowanej w kolumnie destylacyjnej. No i te dwa rodzaje whisky są ze sobą zestawiane, tworzą w tym wypadku Bushmillsa Black. Tak swoją drogą to Irlandczycy mają takie prawo, że nie muszą swoich whisky trzymać w beczkach dębowych. Może to być w zasadzie każda beczka, byleby nie przeciekała, co daje bardzo duże pole do eksperymentów. I tak ja na ostatnim festiwalu whisky w Warszawie miałem okazję próbować Bushmillsa, który leżakowany był w beczkach po akacji. Ale Black nie leżakuje w beczkach po akacji, ten leżakuje w beczkach po Sherry Oloroso i beczkach po Bourbonie w proporcji 80:20. I szykując się w ogóle do tego nagrania, czytałem o bardzo fajnej regule, przynajmniej ta reguła mi utkwiła w głowie, która właśnie bardzo dobrze sprawdza się w przypadku Busha Black. Dlatego, że mamy tutaj w składzie 80% single malta, 20% graina, mamy 80% beczek po sherry, 20% beczek po bourbonie. Sama whisky jest 8-letnia, no i wszystko to jakby składa się właśnie na tą regułę. Sama etykieta Bushmillsa jest elegancka, mamy czerni, złoto, jest trochę bieli z jakimiś czerwonymi elementami. Zresztą ten czarny motyw na etykietach pojawia się w wielu whisky, natomiast sama butelka wyróżnia się w jakiś sposób na półce, choć swoim designem jest już trochę, powiedziałbym, przestarzała w stosunku do tego, co mamy na stole. Dobra, sprawdźmy, jak ta whisky pachnie i smakuje. Lubię korzystać z tego kieliszka, bo on dość dobrze wydobywa smaki i aromaty i naprawdę
i naprawdę bardzo dobrze je zbiera, ale jeśli chcecie też takiego popróbować, to oczywiście link do kieliszków macie w opisie tego filmu. No dobra. W zapachu jest alkoholowo, chociaż on aż tak bardzo mi nie przeszkadza. To, co wyczułem, to przede wszystkim takie czerwone owoce, suszone owoce. Mi mocno tutaj czarną porzeczką pachnie dzisiaj z tego kieliszka. Jest oczywiście też słodycz, no i ta alkoholowość gdzieś w tle ukryta. W smaku pojawia się dużo takich nut zbożowych, nawet bym powiedział pszennych. Jest też trochę takich suszonych owoców, zwłaszcza rodzynek czy daktyli. Ta czarna porzeczka wciąż gdzieś się też czuje. No i oczywiście jest też słodycz w postaci topi czy wanilii, no i alkoholowość. Trudno, żeby jej tutaj nie było. Dla mnie nic więcej się w tym whisky nie dzieje. No dobra, przejdźmy do kolejnej butelki. A następna w zestawieniu jest Bushmills 10-letnia i jest to pierwszy single malt z całej liście. Protoplasta tej whisky na targach Expo w Paryżu pod koniec XIX wieku zdobył medal najlepszej whisky targu. Teraz to nie były byle jakie targi, dlatego że na te targi w Paryżu powstała i została udostępniona wieża Eiffla. Same targi odwiedziło 30 milionów ludzi, a żeby Wam uświadomić, jak duże to było wydarzenie, to bracia Wright swój pierwszy lot mieli dopiero za 14 lat. Tak więc cały ten splendor wokół Bushmillsa, który się stworzył po zdobyciu tego złotego medalu, dał ogromny boost marce, no i też pomógł de facto sprzedawać ją jeszcze lepiej, tworzyć jej rozpoznawalność w zasadzie globalnie na całym świecie. Nie wiem, czy wiecie, ale Bushmills miał swoją flotę statków parowych, którą wykorzystywał do oczywiście rozwożenia i handlowania swoją whisky, tak w zasadzie na cały świat. Od USA po Chiny czy Singapur. No i oczywiście wykorzystywał do tego sieć dystrybucji swojego, czy jakby Imperium Brytyjskiego, co dawało mu no jakby też ogromne możliwości sprzedażowe samej whisky. Ówczesna dziesiątka pojawiła się na rynku już około 40 lat temu, no i w zasadzie do dzisiaj funkcjonuje w takiej wersji, w jakiej ją znamy. To, co rzuca się w oczy, trzymając w ręku tą butelkę, to jej kanciasty kształt, ta whisky, w zasadzie ta butelka dobrze trzyma się w ręku. No i te seledynowe elementy są takie też charakterystyczne, zwłaszcza z tymi złoto-białymi dodatkami. Mamy informację, że jest to Bushmills, że jest to Single Malt Irish Whisky, że ta whisky ma 10 lat, no i że leżakowało w beczkach po bourbonie i sherry. Jednak tym razem nie mam dla Was informacji, w jakich proporcjach te beczki zostały zastosowane czy użyte. Mam tylko informację, zresztą możecie to też przeczytać na etykiecie, że do leżakowania wykorzystano te dwa rodzaje beczek. Sprawdźmy, jak ta whisky pachnie i smakuje. W zapachu jest świeżo, czuć sporo cytrusów, trochę trawy. Ja bym powiedział, że te takie nuty zbożowe też się oczywiście tutaj pojawiają, ale jest bardzo owocowo. Ten alkohol jest całkiem przyzwoicie ukryty i jak za stówkę za butelkę, to ta whisky pachnie całkiem. W smaku jest dla mnie miodowo, jest tak owocowo, bo te jabłka i gruszki też są tutaj dla mnie wyczuwalne. Jakieś takie nuty trawiaste się tu przewijają, jest oczywiście karmel, jest wanilia, ta pieprzność, taka imbirowość po alkoholu też się oczywiście tutaj pojawia, ale naprawdę ta whisky w tych pieniądzach smakuje całkiem przyzwoicie. Czas na kolejną whisky z naszego zestawienia, czyli whisky 12-letnią. Ja ją mam tutaj. Tak, to obrócę. Kiedy w XIX wieku Anglicy na Irlandczyków nałożyli podatek od słodowanego jęczmienia, Irlandczycy zaczęli kombinować i szukać dla siebie alternatyw do produkcji whisky. Znaczy zbóż alternatywnych do produkcji whisky. Na przykład kukurydzy, o której Wam już dzisiaj wspominałem, ale to był czas, gdzie kolumna destylacyjna była już w zasadzie znana.
No i to wtedy powstawały te najpopularniejsze irlandzkie blendy, takie jak chociażby Jameson czy Powers. Ale Bushmills postanowił trzymać się tradycji i produkować wciąż single malty, choć inne kategorie, takie jak nie tylko blended whisky, ale i pod styl zaczęły nabierać rozpędu i stawać się też popularniejsze. Bushmills trzymał się single maltów, które zresztą produkuje do dzisiaj. Przyjrzyjmy się butelce, która w zasadzie kształtem się nie zmieniła, etykietą się nie zmieniła. To, co się zmieniło, to kolor etykiety. Tym razem jest on niebieski. No i to, co różni tą etykietę od dziesiątki, to informacja, że mamy tutaj whisky, która leżakowała lat 12. No i że do maturacji tej whisky wykorzystano beczki po Oloroso Sherry, Bourbonie i Marsali. Marsala to białe wino wzmacniane włoskie, w zasadzie sycylijskie, więc znowu kombinacja tych dwóch beczek z win wzmacnianych, no bo sherry też jest winem wzmacnianym, plus do tego bourbon, myślę, że będzie tutaj sporo owoców, takiej słodyczy, no ale przekonamy się, sprawdzając jak to whisky pachnie i smakuje. No i w zasadzie tak jak przewidywałem, te czerwone owoce są tutaj wyczuwalne. Dla mnie jest też sporo takiego, bym powiedział, dżemu jeżynowego. Są figi, jest rodzynka, więc ta słodycz jest tutaj, bym powiedział, dość duża. Chociaż ten alkohol też gdzieś jest z tyłu ukryty, ale jak za whisky za 150 zł, to nie ma się czego czepiać. W smaku jest słodka, jest oczywiście delikatnie pikantna. Powiedziałbym, że przewija się tutaj gdzieś też nutka anyżu, czy taki włoski orzech. Są też owoce. Jest całkiem przyzwoicie. Kolejna w moim zestawieniu to Bushmills 14. Ta kosztuje już około 200 zł. No i jest to whisky trzykrotnie destylowana. Zresztą jak każda z tych butelek tutaj. Ta trzykrotna destylacja to taki element charakterystyczny dla Irlandczyków, chociaż oczywiście znajdą się też szkockie destylarnie, takie jak chociażby Auchentoshan, które destylują trzykrotnie. Ta trzykrotna destylacja ma z jednej strony usunąć takie siarkowe, ostre zapachy, które możecie wyczuć w whisky, a z drugiej strony też uwypuklić takie terpenowo-estrowe nuty zapachowe, które sprawiają, że ta irlandzka whisky według wielu moich znajomych jest delikatniejsza, przyjemniejsza w piciu i łatwiejsza po prostu do picia. No i nie wiem w zasadzie, czy macie podobne odczucia, możecie dać mi znać o tym w komentarzu. Sięgając po butelkę, zmienia się nam kolor etykiety, tym razem jest czerwony. Mamy informację, że jest to whisky 14-letnia, a do jej leżakowania wykorzystano dwa rodzaje beczek. Beczki po bourbonie i beczki po Malaga. Malaga jest hiszpańskim winem wzmacnianym. Wykorzystuje się do jej produkcji konkretne szczety winogron, natomiast same wino jest bardzo takie słodkie, klejące się, gęste. Przypomina mi trochę Pedro Jimenez, czy ta pizza tego konkretnego. No i te dwie beczki znowuż mają nam dać trochę inne nuty smakowo-zapachowe, no bo jak sami widzicie w tym zestawieniu, każda z tych poprzednich edycji ma inne te beczki. No i zobaczmy, co tym razem kryje się tutaj w tej 14-letniej edycji. Jest zdecydowanie bardziej słodko niż w poprzednich edycjach. Ja bym powiedział, że są tutaj morele, trochę brzoskwini, może takie nuty mandarynkowe, na pewno sporo suszonych owoców. Alkohol jest już bardziej ukryty, no i ta whisky dla mnie jest przede wszystkim bardzo słodka w nosie. W smaku jest ona dla mnie słodka, bardzo gładka, bardzo przyjemna. Wychodzi mi delikatnie anyż w posmaku, ale jest też sporo, bym powiedział, takiej kandyzowanej moreli, którą dostaniecie chociażby w Lidlu, delikatnie kakao, no i te czerwone owoce, które też się tutaj gdzieś pojawiają, ale jest to całkiem przyjemna w smaku whisky, przynajmniej dla mnie. Kolejna w zestawieniu jest Bushmills 16 i
Taką charakterystyczną cechą nie tylko tej 16, ale w zasadzie każdej butelki Bushmilsa jest to, że ma ona kanciasty kształt. Ten kanciasty kształt powstał w późnych latach 80. XIX wieku, aby ułatwić pakowanie whisky do skrzyń, zabezpieczyć je oczywiście przed tym, aby się nie tłukły i bezpiecznie dopłynęły na kontynent amerykański. Sam Bushmills jakiś czas temu zmienił kształt butelki i jak możecie zobaczyć chociażby tutaj, te nowe butelki stały się bardziej kanciaste, mamy je mniej wyoblone w odróżnieniu do tych edycji, które były jakiś czas temu. Dobra, przyjrzyjmy się, jak ta whisky pachnie i smakuje. Sama etykieta, pada bróż, mamy informację, że jest to whisky 16-letnia, no i do jej leżakowania wykorzystano tym razem 3 rodzaje beczek: Oloroso Sherry, Bourbon Cask, no i potem Finish Port Pipes, czyli w wzmacnianym winie z Porto, które krótko, ale jednak leżakuje w beczkach dębowych. Czego się tutaj można będzie spodziewać? Myślę, że znowuż wzmacniane wina nadadzą owocowości, nadadzą takiego, bym powiedział, charakterystycznego, ciekawego zapachu i aromatu, no ale to trzeba przekonać się i sprawdzić. W zapachu dla mnie jest tutaj dużo czerwonych owoców. Ja bym powiedział, że czuję też marcepan, trochę orzecha włoskiego, może nawet jakieś pomarańcze czy wiśnie, no i oczywiście sporo jest tu tutaj po prostu słodyczy. W smaku jest sporo tarniny dla mnie, orzecha włoskiego, jest dużo takiej owocowości, zwłaszcza z czerwonych owoców i taka waniliowa słodycz. Przebrnęliśmy już przez kilka butelek. Mamy za sobą Busha Blacka, mamy kilka podstawowych single maltów. Czas na 2 ostatnie butelki, czyli Bushmillsa z edycji Causeway. Kiedy w 2014 roku Bushmills przechodzi z rąk Diageo, Diageo to korporacja, która w swoim portfolio ma takie marki jak Johnnie Walker, Lagavulin czy chociażby Talisker, do Proximo Spirits, korporacji, która znowuż odpowiada za promocję i posiada markę Jose Cuervo, najlepiej sprzedającą się tequilę na świecie. Ja bym powiedział, że Bushmills dostaje takiego kopa. No bo to wtedy pojawiają się takie marki jak Sextons, jak Proper No. 12, czy chociażby w 2023 roku na terenie samego Bushmillsa opiera się ich druga destylarnia Causeway Distiller. Przyjrzyjmy się zatem pierwszej butelce, czyli Bushmillsowi, który finiszowany był w beczkach po tequili. Za tego Bushmillsa przyjdzie Wam zapłacić około 250 zł. Jak widzicie, ta etykieta tutaj różni się nieznacznie, ale jednak od tych edycji wcześniejszych, które dla Was omawiałem. Mamy informację, że jest to whisky 12-letnia, pochodzi z edycji Causeway, że była finiszowana w beczkach po tequili. No i też to, co charakteryzuje tą edycję, to to, że whisky te nie są filtrowane na zimno, są w mocy beczek, dlatego że do tak naprawdę przygotowania tej whisky wykorzystano wiele beczek, których leżał Bushmills sfiniszowany po tequili, więc nie jest to whisky w mocy jednej beczki, a w mocy wielu beczek i ta ma 52,8%. Przekonajmy się, jak ona pachnie i smakuje. Sama whisky jest bardzo świeża. Ja bym powiedział, że nawet taka mocno cytrusowa. Dzieje się na pewno tutaj dużo więcej niż w poprzednich edycjach, dlatego że tak, jest słodycz. Dla mnie ta tequila jest tutaj też mocno wyczuwalna. Może to wynikać z tego, a ja bym powiedział, że na pewno wynika z tego, że ta whisky przez 6 lat leżakowała w beczkach po sherry i bourbonie, a następnie na kolejne 6 lat trafiła do beczek po tequili Jose Cuervo. Więc te nuty tequili, takie agawowe, są dla mnie mocno wyczuwalne. Jest też sporo pieprzu, ja bym powiedział nawet czekolada i dużo takich świeżych owoców też się tutaj znajdzie. A jak ona smakuje? W smaku ta whisky jest bardzo intensywna i bardzo ostra. Ja bym powiedział, że to wynika też trochę bezpośrednio z samej mocy,
ale gdy już się do niej przyzwyczaimy, robi się bardzo owocowo, bardzo świeżo, bardzo rzeźko. Dla mnie jest tutaj sporo takiej tarty z rozgotowanymi owocami, więc mamy nuty zbożowe, mamy nuty owocowe, są cytrusy, trochę bym powiedział nawet anyżu, zwłaszcza gdzieś w posmaku on wychodzi. Jest też ta nuta tequili, którą ja osobiście bardzo lubię, więc jest ona dla mnie tutaj też wyczuwalna. Myślę, że jeszcze nie raz do tej whisky będę wracał. Kolejna w zestawieniu jest Plum Brandy. Tym razem mamy do czynienia z whisky, która ma 10 lat, z czego 4 lata spędziła właśnie w beczkach po śliwkowym brandy. Mamy tutaj whisky, która była destylowana w 2012 roku, została butelkowana w 2023, a przelana do brandy śliwkowego została w 2018 roku. Ponownie mamy moc beczki, niefiltrowana na zimno i 59,6% mocy, więc jest to naprawdę bardzo intensywna whisky. Dodam też, i to możecie zobaczyć na etykiecie, że jest to edycja wydana specjalnie dla Polski w 2023 roku. Dobra, sprawdźmy, jak ona smakuje. W zapachu dominuje słodycz, która przeplata się z kokosami i dla mnie z takimi owocami leśnymi, czy nawet takimi leśnymi, jak i samymi truskawkami i jagodami. Jest tego tutaj, wydaje mi się, całkiem sporo, natomiast główne skrzypce gra mi tutaj ten kokos i gra też taka, bym powiedział, właśnie słodycz z samej brandy. Ta śliweczka gdzieś tam z tyłu się pojawia, ale jest bardzo przyjemna. W smaku ta whisky jest zdecydowanie słodsza niż edycja z tequilą. Ja bym powiedział, że takie nuty zbożowe czy owsiane oczywiście się tutaj pojawiają, ale jest dużo takiej rodzynkowej słodyczy. Jest tutaj dużo czekolady. Jest dla mnie sporo takich owoców pestkowych. Są jakieś nuty perfum, które uciekają. No i oczywiście taka śliwka w czekoladzie, czy chociażby wiśnia w czekoladzie. Też bym powiedział, że mógłbym ich się tutaj doszukiwać. Whisky jest bardzo przyjemna, więc taka pobieżna analiza na pewno dużo jej ujmuje, ale zakładam, że jeśli spędziłoby się z nią trochę więcej czasu, to mogłaby pokazać zdecydowanie więcej swoich walorów. Przebrnęliśmy przez wszystkie 7 butelek. Czas ułożyć je w taki sposób, który moim zdaniem wydaje się najciekawszy, ale zaczniemy od końca. I od końca, jak się pewnie domyślacie, na ostatnim miejscu jest Bushmills Black. Za tę cenę to nie jest była whisky, ale wiecie, tu mamy zupełnie inny kaliber Bushmillsa, więc i do picia sotę, do picia z lodem i do zalania kolką jak najbardziej się nadają. Na drugim miejscu dla mnie jest 10, bo choć jest to single malt, to także uważam, że w zestawieniu z tymi wszystkimi pozostałymi butelkami zasługuje na solidne, przedostatnie miejsce. Dalej mamy 14. Uważam, że 14 i ten finish po maladze, choć był ciekawy, moim zdaniem nie był na tyle ciekawy, żeby wziąć tą whisky, wypozycjonować wyżej, bo zdecydowanie ciekawsza dla mnie była 12, która miała znowuż finish po marsali. Tak jak sobie przypomnę, była ona dużo słodsza, więcej się tu dla mnie działo i mi osobiście ona bardziej smakowała. No dobra, dalej mamy 16 i 16 uważam jest bardzo ciekawą whisky, zwłaszcza jeśli spojrzymy na nią przez pryzmat ceny do jakości, bo wciąż można mieć bardzo fajną, reprezentacyjną whisky w przyzwoitej cenie. No i na samym końcu, jak myślicie, która z tych dwóch edycji będzie pierwsza? Przedostatnie miejsce. Dla mnie jest to Plum Brandy, choć ta whisky jest naprawdę ciekawa i
tak jak wspominałem przed chwilą, gdyby posiedzieć z nią więcej, myślę, że pokazałaby dużo więcej atutu. Tak, dla mnie Tequila Cask zajmuje pierwsze miejsce w tym zestawieniu. Może dlatego, że jestem dużym fanem tequili i te nuty tutaj bardzo mi leżą i odpowiadają, ale ta whisky jest ciekawa. W tym zestawieniu moim zdaniem wyszła najlepiej. No i w zasadzie to tyle. A jak wy byście ułożyli kolejność tych Bushmilsów? Który z nich waszym zdaniem zasługuje na którą pozycję? Dajcie mi znać w komentarzu, jestem ciekaw waszego punktu widzenia. Swoją drogą, jeśli chcecie, tak jak już wspominałem, poznać historię Bushmilsa albo poznać historię irlandzkich whisky, to tutaj załączam wam 2 filmy, które zdecydowanie bardziej rozbudowują ten wątek. No a z mojej strony to wszystko. Do zobaczenia w kolejnych filmach.